Witam serdecznie. 3 listopad 2023 rok. Oczywiście znak Skorpiona obowiązuje. Już jesteśmy po wszystkich świętych i zaduszkach. Ja akurat miałem dużo pracy. Nie zupełnie pracy jako pracy, ale także zmęczenie, to jest święta, które wyjątkowo były napięte, ale dla mnie nic ważnego, ale jednak. Także sytuacja na świecie wyjątkowo niesprzyjająca. Zaczynają się pertraktacje bardzo poważne, a już najbardziej, co mnie irytuje, po prostu bomba atomowa. Krótko mówiąc, użycie jej jest chyba najbardziej niekonwencjonalnym, nieetycznym sposobem działania na rzeczywistość. To, co się stało w Izraelu, no nie da się zmienić. Taka jest rzeczywistość i wielkie błędy, albo też po prostu zabawa. Zabawa w to, co mówiłem, że ta święta wojna, na szczęście nie poszło to w tym kierunku. Prawie, że byłem przekonany, że to tak wybuchnie. Uspokoiło się i mam nadzieję, że coraz bardziej fakt, że następują ruchy, które są wyjątkowo niebezpieczne, czyli przemieszczanie się, tak zwana wiosna ludów, i ona może wpłynąć bardzo na geopolitykę w założeniu. To ziółka z kolei na przeziębienie, bo jednak to też mnie dotknęło. I teraz przechodząc z tym wszystkim, w tym całym panteonie, trzeba brać pod uwagę, że najwięcej narozrabiał lew, czyli dokładnie Turcja. I trzeba podjąć pewną tezę, że Polska odgrywa też bardzo poważną rolę w tym wszystkim. Dlatego, że sąsiedzi nasi spod Panny nie potrafią się zająć sobą, a potrafią dyrektywy rzucać i to wielkimi kłodami, co jest bardzo niebezpieczne. Z kolei, jeżeli patrzymy na, ja zwracałem uwagę na Hiszpanię i teraz niech Państwo zwrócą sobie ten kraj, który jest najbardziej krajem ortodoksyjnym, bo jednak Hiszpania jest. Kto nie był, ten nie wie, a kto był, ten rozumie, o co chodzi. Ale niektórzy nie za bardzo chcą, żeby były kraje ortodoksyjne. Więc jest taka narracja, aby ten lud, który mieszka na terenie obecnego konfliktu, przenieść właśnie do Hiszpanii. Ja już zwróciłem uwagę Państwu na Hiszpanię po to, żebyście mniej więcej byli przygotowani na pewne ruchy, tezy, wnioski, balans myśli, nieodpowiedzialność albo niefrasobliwość nieznania kosmogramu. Czy dokładnie kto, z kim i dlaczego. Pamiętajmy o tym, że lew ma swoje
bardzo poważne wypowiedzi i też ta wypowiedź była, że w ogóle nie bierze w tym udziału, ponieważ nie wie w ogóle o co chodzi i nigdy tego nie deklarował. Z kolei Strzelec też jest tego typu działaniem. Kiedy patrzymy na Strzelca i tutaj na ten kraj latynoski i całe kraje latynoskie, które są jednak bardzo związane z tym znakiem i z pewnym rodzajem kultury. Odrywa się tylko od tego troszeczkę Peru, odrywa się właściwie tylko Peru. Jeżeli patrzymy pod tym względem, Matka Boska z Guadalupy i wszystkie kraje łącznie z Chile czy Argentyną, zresztą stamtąd też pochodzi współczesny papież. To też bym chciał nawiązać do tego, że może nastąpić schizma. Jeżeli ta schizma nastąpi, ciekaw jestem, gdzie my znajdziemy się w tej schizmie, po której stronie i czy czasami nie zostanie, co by było najgorszą rzeczą, podział Kościoła tutaj wewnątrz naszego kraju. To by był już kataklizm numer 1, ale czy może się stać? Właściwie od 10 lat, a idąc jeszcze za czasów Jana Pawła, już widziałem to w Austrii. W Wiedniu widziałem ten podział, nawet rozmawiałem wtedy z księdzem, który prowadził parafię polską. Ten niedaleko Pałacu Królewskiego. Nie wiem, czy to się nie, bo zacierają się już myśli, czy to nie jest na Renwek, ale nie jestem pewien. Tutaj, jeżeli ktoś może przypomnieć albo napisać, to bardzo proszę. Już wtedy występowały pewne działania, przede wszystkim kleru w stosunku do społeczeństwa. Mnie te święta, ponieważ byłem na cmentarzu i przyglądałem się, jak to wygląda, nie zaimponowały mnie. Jedna rzecz, która mnie się bardzo podobała, że było bardzo mało kwiatów sztucznych, gdzie faktycznie bardzo mądrze to poprowadzono i że żywe kwiaty. I faktycznie powinny być te żywe kwiaty. Mimo pogoda przepiękna, te kwiaty trzymają, to wszystko jest zupełnie inne i takie naturalne. Nie te sztuczne paskudztwo, które niszczy nie tylko nas, ale utylizacja tego jest naprawdę wielkim problemem, ponieważ jest to już robione z pewnego odpadu. Pamiętajmy o tym, że tworzywo sztuczne, które jest pierwszy raz użyte, nie stanowi niebezpieczeństwa, ale potem coraz dalsze przeróbki tego tworzywa tworzą bardzo niebezpieczne. W pewnym momencie staje się to tworzywo, dlatego używa się do doniczek, dlatego barwi się na czarno, ono się tak łuszczy specyficznie i to już jest taka troszeczkę lekko zgroza. Też używa się takiego tworzywa do takich rzeczy jak na przykład wtyczka, czyli to jest akurat adapter. To nie jest prawidłowe, ale ja tak trzymam, żeby było łatwiej, bo też to tworzywo używa się już takie zutylizowane do skrzynek, na przykład jakieś tam, które nosi się. I to jest fakt. Tutaj społeczeństwo odpowiedziało na to bardzo ładnym gestem. Ale jedna rzecz, która mnie zdziwiła, cmentarze były puste. Mimo że bardzo dużo było świateł, mimo że było widać, że te groby są zadbane,
ale nie było tego, co najważniejsze. I to, co powiedzmy, że mam w pewnym sensie pretensje zawsze była msza na zewnątrz i zawsze była tak zwana procesja, czyli ksiądz szedł i czy też przychodził koło tych grobów. Pamiętajmy o tym, że to jest Wszystkich Świętych. Zaduszki są następnego dnia. To jest bardzo ważne święto dla każdego ortodoksyjnego katolika. To jest najważniejsze święto. Zaduszki. Dzisiaj pracujemy w zaduszki. To zrobili komuniści i sprowadzili to święto do... O dziwo wprowadzono Trzech Króli, a nie wprowadzono zaduszek. Nie rozumiem tego. Trzech Króli jest początkiem roku liturgicznego, to się zgadza. Ale dla nas zaduszki jest to coś, co wzmacnia rodzinę, wzmacnia szlachetność. I teraz popatrzcie, to jest skorpion, to jest pogranicze życia i śmierci. Tutaj mówimy cały czas, jesteśmy w tym znaku. Cały czas. Kiedy przybliżamy te osoby, które odeszły i wprowadzamy je w świadomość młodych ludzi. Kiedy zaczynamy nad tym gromem opowiadać o tych ludziach, kiedy czyścimy swoje niedowiary, ponieważ czasami są to niedowiary. Nie wczoraj, tylko w pierwszy dzień świąt przechodziłem koło pana żołnika, żołnierza Westerplatte, ten, który nie chciał podać dłoni Niemcom, nie chciał się z tym pogodzić. Był to w pewnym okresie mój sąsiad. Postać niesamowita. Człowiek o ogromnej kulturze. Nadzwyczaj skromny. Czy ktoś wiedział o tym? Że to jest taka postać, tak wielka, bo w gruncie rzeczy oni walczyli o tą Polskę. Oni pierwsi przyjęli Westerplatte, było to pierwsze i przeżyli to. Powinni być bohaterami. Są, ale dopiero teraz, po tylu latach i też nie w całej pamięci, mimo to, że grób bardzo zadbany i dokładnie Pamięć Narodowa, czy Instytut Pamięci Narodowej jest umieszczony i na pewno tam ktoś był. I to są postacie nietuzinkowe, o których musimy pamiętać. I czy nie powinni tam stać harcerze, chociażby, czy ktokolwiek z tych i oddać cześć, przynajmniej w tym dniu, w tym okresie, właśnie kiedy ksiądz by przechodził koło tego grobu. To wina właśnie kapłanów. Trzeba przyznać, że skomercjalizował się Kościół ogromnie. Przecież to wiemy z historii, że Chrystus wygonił handlarzy z świątyni, z domu Jego Ojca. A dzisiaj właściwie ta komercja wchodzi do Kościoła i to bardzo silnie i podświadomie to czujemy, ale kiedy wchodzimy w miejsca kultu chrześcijańskiego, jakim jest Wszystkich Świętych, bo jest to kult, czy zaduszki, brak mi czegoś. Brak mi właśnie tego. Kiedy potrafią księża stać z boku i zbierać pieniądze, a nie mogą przejść, przypuśćmy 2 czy 1 i koło każdego grobu się zatrzymać, przecież to nie jest wielki problem. Ja wiem, że są groby puste, ale czy nieopłacone, czy tam jeszcze jakieś kartki wiszą, już nikogo nie ma. My mamy takie groby, że już tam nikogo nie ma. Nikogo w tej rodzinie nie ma.
jesteśmy my, a to są nasi bardzo dalecy kuzyni. Właśnie byliśmy w takim miejscu. To nas tam kuzynka zaprowadziła. Nawet nie wiedziałem, że to jest rodzina, no a jednak nie ma nikogo. Wszyscy odeszli już. A co z tymi, którzy gdzieś są na zachodzie? Ja wiem, że w tradycji tutaj judaistycznej nie przychodzi się na groby. Kładzie się kamień i tylko raz w roku, czy tam co jakiś czas przyjeżdża się na grób, albo w ogóle. Ale to jest judaizm. Czy my możemy tak postępować? Nie postępujemy tak. Zupełnie inaczej podchodzimy do tego. Przynajmniej w mojej rodzinie zupełnie inaczej się podchodzi do tego. Mamy swoje groby, pilnujemy je, ale jest nas coraz mniej. Ostatnio żeśmy zastanawiali się, gdzie my z kolei spoczniemy. Jak będzie to wyglądać? Ciężkie to są rozmowy, ale są. Teraz patrząc się na to, co się dzieje na świecie, jak wygląda ten świat zaczyna być zimno obojętny i my też w tym świecie. Zwróćcie uwagę, że nie można się zorientować w ogóle, o co chodzi. Na tym u naszych sąsiadów wojna i właściwie ta wojna czy jest, czy jej nie ma. Czy jest sztucznie podtrzymywana po to, żeby... Jeszcze jedna rzecz. Jakim cudem ten człowiek posiada domy gdzieś tam, kiedy on się dorobił do tych pieniędzy. Oglądając w internecie, oglądałem domy najbogatszych Polaków, a właściwie nie najbogatszych, tylko ci, którzy byli w Sejmie. Czy tutaj pana Korwina-Mikke, które wcale się nie dziwię, że ma. Jakieś nieruchomości, podejrzewam, że te nieruchomości są po rodzinie swojej. Ale także tutaj był pokazany pan Sikorski. Kupił pałacyk. Akurat nie było pokazane jednego z najpiękniejszych budynków pana Pendereckiego. Małżeństwa, które naprawdę ogromne pieniądze przeznaczyło i włożyło w ten ich pałacyk, bo to, co zarobił, to, co i w sposób przepiękny, jako kompozytor jeden z najwybitniejszych na świecie, wszystko włożył tutaj w ten swój pałacyk, a były pokazane chociażby pana Palikota, czy tam jeszcze pana Kwaśniewskiego, czy tam jeszcze kilku osób, co właściwie mnie zbulwersowało. Zbulwersowało, ponieważ opowiadano o nich jakieś dziwne rzeczy, że to takie przepiękne, przepraszam, ale widziałem ładniejsze domy. Wcale dom nie jest ten przepiękny, który ma basen i tam jeszcze coś, czy to nie jest przepiękny dom. Dom jest przepiękny wtedy, kiedy w nim się dobrze czujemy, kiedy jesteśmy, chcemy w nim być. Dom, który jest położony tak pięknie, że kiedy otworzę, mam przestrzeń. Mam świadomość tej przestrzeni. Tak, jeżeli ma się na 20 hektarach czy na 40, tak, ale teraz proszę zwrócić uwagę, że to są nieliczni. Kiedy znam domy, chociażby kamieniczki w Gdańsku czy w Krakowie, które są malutkie i są przepiękne. I w Łodzi takie są posiadłości, cacuszka tak zwane. I są tak przepiękne, mimo że podwóreczka może mają 400 metrów. Czy widziałem takie, tak zrobiony dom, chyba na działce 200-metrowej. Z wjazdem na samochód. Tam nie było garażu, ale był wjazd i ten wjazd był automatycznie jakby ogrodem, czymś takim, był przepiękny.
I to jest właśnie to, co można mówić o pięknie. Proszę zwrócić uwagę, że Malbork jest największym zamkiem na świecie. Jeżeli ktoś był w Malborku, to wie, że to jest największy zamek na świecie. Nie ma większego. Więc popatrzcie sobie na te zamki, jakie one muszą być wielkie, jakie one muszą być wspaniałe, jeżeli mamy zamek Malbork, który jest najpiękniejszy, największy. No więc musimy o tym wiedzieć. I teraz porównujmy się do Malborka czy do czegoś. No, nie. Wszystkich Świętych jest po to, żeby uczcić to, co nam pozostawili przodkowie. Po to, żebyśmy mogli coś po sobie pozostawić następnym pokoleniom. Te następne pokolenia muszą kontynuować to. Tylko czy będą kontynuować? Patrząc po swojej rodzinie, coraz bardziej widzę, że z nas, kiedy na mojej rodzinie po I wojnie był zjazd i było 170 parę osób, kiedy po II wojnie było 70 parę, a teraz ostatnio było nas 20 parę osób. Podejrzewam, kiedy moja córka będzie na zjeździe, może przyjedzie tylko 11 osób, albo jeszcze mniej. Po pierwsze, ona jest kobietą, więc przeszła do innej rodziny, ale tutaj się trzymamy się tej tradycji także kądzieli, także nie tylko miecza, ale kądzieli, ze względu na to, że nas jest naprawdę bardzo mało. Jeżeli patrzymy tutaj na tą rodzinę, która wywodzi się z Kalisza. I patrzmy na to, że nas jest coraz mniej. I teraz, jeżeli będzie tak, jak to się dzieje, ta wiosna ludów, i ta wiosna ludów będzie rozszerzać się, to tutaj ta schizma będzie pasować jak pięść do nosa. Dlatego, że zrobi podział jeszcze bardziej niebezpieczny niż jest już. Ponieważ w tej chwili mamy wątpliwości, są takie postacie jak pan, który prowadzi filmy o Kościele, czy jeszcze o jakichś innych sytuacjach i pokazuje słabości Kościoła, a nie pokazuje słabości na przykład wojska, czy słabości kultury, no chociażby filmowej czy teatralnej, co się tam dzieje w tym środowisku. Kiedy to środowisko ma wielki wpływ na nas, a w gruncie rzeczy w tej chwili chociażby ostatni film, który jest o granicy, i proszę zapytać się tych osób, które mieszkają przy granicy, czy oni by chcieli ten film tak zrecenzować, jak ta pani zrecenzowała. Recenzja tej... Ja kiedyś mieszkałem na granicy, co prawda nad morzem, i była ta granica i wiem, jak pilnowano tej granicy i co się działo na tej granicy, mimo to, że była to morska granica i tak żołnierze czasami ginęli. Dlaczego? Tego nie wiem. To jest tajemnica. Ale fakt jest faktem. Tak, przyglądając się tej sytuacji i świadomości tej, że jesteśmy na przełomie, bo pytanie może powstać, czy Kościół się rozleci. Jeżeli ktoś uważa, że Kościół się rozleci, to jest wina... Ja nie chcę tutaj poruszać tego tematu dzisiaj, bo ten temat jest dosyć drażniący i troszeczkę irytujący ze względu na pewną zasadę. Zasada jest bardzo prosta. Papieżem może zostać, jak znacie tą zasadę, kto może zostać papieżem, a kto jest papieżem. Dlaczego było dwóch papieży, a nie jeden?
I dzisiaj no, moglibyśmy powiedzieć w pewnym takim działaniu, że problemem jest to wszystko, co się dzieje wokół. Jeżeli schizma nastąpi, to wiemy, że w tym momencie jest popełniony ogromny błąd. To się zgadza, że są tacy, to co mówiłem tutaj o tych filmowcach czy ludziach sztuki, którzy przekraczają pewne granice. Nie wolno pewnych granic przekraczać, bo to tak jakbyśmy brudny palec wsadzili do szklanki i komuś podali. No więc czy tak się godzi, czy też nie? No raczej nie. Tego bardzo przestrzegają Hindusi, bo oni są koziorożcem. Z tego korzystają Anglicy, którzy też mają tego koziorożca. Ale tego nie potrafią zrozumieć ci, którzy, przypuśćmy, są, no nie można powiedzieć, że z podwodnika, bo to nieprawda, bo wodnik jest rewolucjonistą, ale nie na tyle. Nie przekracza pewnych granic i wraca, tak jak Napoleon. Napoleon był za rewolucją, stworzył tą rewolucję, ale potem i tak został cesarzem. Włodzimierz Ilicz Lenin, no w gruncie rzeczy właściwie Władimir Putin dzisiaj to jest car Rosji. Ja się w ogóle dziwię, że Rosjanie nie podejmą, Duma nie podejmie jako cara Rosji, ponieważ Władimir Putin już czy tworzy dynastię, niekoniecznie musi być to dynastia tego typu, jaką my sobie, może to być jeszcze inna dynastia. Popatrzmy sobie, jedynym krajem, który jest takim typowym, który, no chociażby tutaj wróćmy do Anglii, kiedy jest królowa Anglii, a w Indiach są te kasty i czy to ma wpływ i czy są jeszcze jakieś inne wpływy. Dzisiaj patrzymy na zupełnie inne sytuacje, które tworzą jakby nową myśl, która przez ostatnie 3 lata temu ona wypłynęła, ta nowa myśl, i nie wiadomo, jakie są straty, ponieważ nikt nie chce o tych stratach mówić i tych wszystkich świętych czy zaduszki są do tego zobowiązane właściwie do tych strat. Czy one istnieją? One dopiero zaczną istnieć. Czy my wiemy, o czym w ogóle mówimy? Jeżeli mówimy po cichu, na ucho, wtedy tak, ale mnóstwo osób, mimo to, że mają jakieś wykształcenie, nawet czasami bardzo ukierunkowane i bardzo wysokie, uwierzyły właściwie głupocie. Dzisiaj już rozpoczyna się kampania, gdzie zaczyna się leczyć tych, którzy poddali się leczeniu, a właściwie eksperymentowi. Ulegli jemu i trzeba będzie ich leczyć. Ja wiem, że to jest forma dosyć trudna do wytłumaczenia i wiem, że w tym momencie będę zupełnie poza nawiasem, zresztą ja się liczę z tym cały czas, że świat gra w jakąś grę, ale w tej grze ci, którzy są animatorami tego wszystkiego, bardzo się mylą, dlatego że chcą oni wprowadzić zasady, których nie ma w rzeczywistości. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Dzisiaj dowiadujemy się o tym, że
założeniu, że woda święcona jest wodą, która uzdrawia. Woda, która jest w założeniu złą wodą, ona szkodzi. Mimo że to jest ciągle ta sama woda i to samo H2O. Mimo że to jest ciągle ta sama przestrzeń. I jest to dobro i możemy stworzyć to zło. I nadal tworzymy tylko zło. Nadal jesteśmy klakierami bardzo poważnego zła. I to jest najgorsze, co może być. A ja zostawiam już Państwa, bo wszystkich świętych już było. Zaduszki też. A dzisiaj jest ten trzeci dzień. A jutro już jest sobota i bardzo ważny dzień też. A dzisiaj jest ten pierwszy piątek miesiąca. Też bardzo ważny dzień. Przynajmniej dla mnie. On już się kończy. On już się właściwie skończył, bo jest po zachodzie słońca, jeżeli patrzymy z punktu widzenia pradawnego, tak? Więc po zachodzie słońca już jest następny dzień. Także zapraszam na dalsze opowieści. Jeżeli możecie, to piszcie. Lada moment będę miał przemiłą rozmowę miałem z koleżanką na cmentarzu i żeśmy rozmawiali właśnie o dawnych czasach. I chyba wrócimy do tych dawnych czasów i będą Państwo mogli uczestniczyć w tych dawnych czasach naszych. To jest bardzo ważne. No oczywiście ci, którzy są zaangażowani w królewską wiedzę, bo ci, którzy nie, to nie jest dla wszystkich, dlatego że królewska wiedza stanowi pewien, znaczy dopuszczenie do niej jest przede wszystkim świadectwem umiejętności i znajomości królewskiej wiedzy, czyli astrologii, ale podstawowej, czyli ten kurs podstawowy. Ale ten kurs podstawowy oczywiście będę prowadził i będziemy pomału budować tą społeczność wokół astrologii, tak? Wokół astrologii, bo nie można powiedzieć, że astrologów, bo to nie jest prawda, bo zobaczycie, że wśród nas są osoby, które świetnie znają astrologię, a w ogóle jej nie używają i się świetnie czują. I są też tacy, którzy uważają, że bez astrologii nie ma życia, bo taka prawda jest. A jeżeli to grono jest tych osób tak zwanych, powiedzmy, że świadomych, wtedy zupełnie inaczej konferuje się z nimi, zupełnie w innej przestrzeni jesteśmy. I cieszę się, że tych wszystkich świętych, mimo takich wielkich spostrzeżeń, jakie tutaj omówiłem, ta mała gwiazdeczka gdzieś zabłyśnie i może coś z tego będzie. Może będzie wielkie słońce. Następnym razem. Do zobaczenia oczywiście jutro w jutrzejszym mojej tutaj opowieści. Do zobaczenia jeszcze raz. Z Bogiem.